trzyma u góry i człowiek myśli sobie tak, już puszczaj, daj mi święty spokój, ja już chcę lecieć, a te 10 sekund się dłuży, jakby to było pół roku. Dzisiaj nie będzie zwiedzania świątyń, nie będzie sushi, nie będzie spokojnych spacerów. Dzisiaj rzucamy zdrowy rozsądek do kosza i wchodzimy na teren Fuji-Q, parku rozrywki, który sprawdzi granice ludzkiej wytrzymałości. Testujemy najbardziej stromą kolejkę świata, czyli Takabisha, pionowy wjazd, a potem 121 stopni czystej grozy. Fujiyama, stara gigantyczna bestia, która pokaże, jak wygląda prawdziwa siła grawitacji. Zokon, kolejka motocykl, jedziesz, ale nie wiesz, czy wracasz. I Ena Jaika, wagoniki obracają się, a ty jedziesz do tyłu, bo czemu nie? Czy to adrenalina, czy już błąd życiowy? Zaraz się przekonamy. No to co? Wsiadamy! Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć i czołem. Jak się macie? Dzisiaj zapraszam was do wesołego miasteczka Fuji-Q. Tak, jadę dzisiaj w stylu nastolatka pod tytułem roller coastery. Mają tutaj 4 nietypowe, fantastyczne roller coastery, o których zapewne opowiem za chwilę, bo pogoda była zmienna i miało się to nie udać. Ale jakimś cudem chmury przechodzą i mamy okno pogodowe takie odpowiednie przynajmniej na kilka godzin, że te roller coastery będą działać, bo wczoraj jak przejeżdżałem, to niestety było wszystko zamknięte, bo padał mocno deszcz. Więc tak, już widzę na horyzoncie któreś kolejki górskie. Mam lek wysokości, ale w wesołych miasteczkach lekko okiełznany, jeśli można to tak nazwać. Wypadków śmiertelnych tu nie odnotowali, więc nie ma co się obawiać. Tak, wiem, mogę być pierwszy, odpukać, broń Boże. Robię sobie spacerek teraz taki, żeby dostać kopa energetycznego, bo wstałem 4:45 na wschód. Niestety wschodziku jakiegoś ładnego nie było. Dobra, lecimy. Fuji-Q czeka na horyzoncie. Strasznie ekstrawagancki kolor, jak na japoński gust. Wygląda na to, że dzisiaj otwarte. Muszę pościągać te wszystkie swoje sprzęty. Nie będę ryzykował, bo już miałem taką przygodę, że trzymałem kamerce w ręce na jednej tirolce i mi palca przycięło, jeszcze bym kogoś uszkodził. Tutaj nie ma żartów. 7,5 tysiąca dla dorosłego, czyli 195 zł. To w cenie naszej Energylandii. Arigato gozaimasu. Jest, bilecik już zakupiłem, czekam grzecznie w kolejce. Wcześniej ludzie, którzy kupili bilety, mogli godzinę jeździć. Ja jednak się zgapiłem, chociaż zanim tu doszedłem, to jest już za 10:09, więc dużo bym nie skorzystał. Mało ludzi, taka pogoda jest świetna na kolejki górskie, idealna, bo oby tylko nie padało, bo wtedy będzie zamknięcie, bo odstrasza ludzi. Przerabiałem to wielokrotnie w wielu krajach, zawsze się sprawdza. Byłem chyba nawet raz w Energylandii w takim dniu, że już o 15 z kumplem mieliśmy dość, z tego względu, że cały czas robiliśmy zjazd za zjazdem, bo nie było ludzi, nawet kolejka musiała oczekiwać, aż się wagonik wypełni. Tutaj pewnie tego nie będzie. Ja na start życzyłbym sobie Zorkona, czyli motocykl. Ten jest niesamowicie ciekawy, bo zaczynamy podróż. Zwróćcie uwagę, w jakiej pozycji. Na moje oko jakieś 50 metrów. 18-20 piętro. Kolejka się ruszyła, ludzi trochę przybywa. Nie ma porównania do tego, co się dzieje w Energylandii. Mamy wejście z wykrywaniem twarzy. Dobra, weszliśmy, pora zrzucić bagaż i działać. Dobra, gdzie jest Zorkon? Plecak zostawiłem w lokerze, tu w Japonii mają to bardzo dobrze rozkminione, wszędzie są te skrytki, które można schować. 354. Ja bym nie zgubił. Tfu. Idziemy na Zorkon, czyli symulator
jazdy na motocyklu na start, włosy rozpuściłem. Loker kosztował 500 jenów, czyli 12 zł. Ta wyża też robi wrażenie. Może się na to wybiorę. Nigdy nie byłem na takim, bo zawsze mi się to kojarzyło z jakimiś nieprzewidzianymi wypadkami. Park działa też również na zasadzie Pay as you go, czyli można sobie jedną jakąś karuzelę czy atrakcję wybrać i za nią zapłacić. Ceny wahają się, moi drodzy, od 10 zł, ja myślę, że ktoś tu stoi, cześć, od 10 zł do 50 za największe rollercoastery. Jak kupicie sobie całodniowy pas, to można jeździć dowolnie na wszystkim. Wziąłbym coś delikatnego na start, ale nie chcę mieć takiej sytuacji, że opad deszczu przerwie nam zabawę. 40 minut czekania. Hello, konnichiwa. Ten ma najmniejszą liczbę pasażerów, więc będzie najdłuższa kolejka. 14 czy 12 naraz. 富士急ハイランドは全面禁煙となっております営業時間中のご利用する Directions during the ride. So use both age, body size, physical fitness, or health condition. Using this attraction. Więc już jesteśmy na progu Zorkona. Na start zaczynamy z małego C, chociaż nie wiadomo, czy to małe C będzie takie. Jest Zokon zaliczony, petarda. Nie jechałem w życiu na czymś podobnym. Symulator motocyklu. Zaczyna się od fajnego wstępu, najpierw pełna instrukcja, oczywiście tak jak w Japonii, musi być safety BHP zapewnione, 15 razy przypominane, fajna budująca muzyczka, w końcu wsiadam i co? W pierwszym rzędzie byłem na pierwszym motocyklu, udało mi się od razu na pierwszej kolejce to zrobić, losowo jest to przydzielane, nie można po prostu sobie wybrać, według kolejności się staje. Petarda. Słuchajcie, kolejka jest bardzo długa moim zdaniem, trwa może i nawet 3 minuty, co jest nietypowe przez pierwszy etap, bo są jakby 2 etapy, kolejka w połowie staje i zwrotnica zmienia bieg i jedziemy przez kilka dosyć mocnych zakrętów, żeby wyjechać w górę, a później kolejka wraca, motocykl wraca, jedziemy tyłem, włosy miałem całe do przodu, nic nie widziałem przez chwilę. Wjeżdża do tunelu i następuje stop, po czym zmienia się zwrotnica i thank you for your ride, Zokon. Thank you very much. Arigato gozaimashita. Nietypowy roller coaster, polecam. Zokon, lecimy na Fujiyamę. Ależ wysoko. Nie pamiętam jak się nazywa ten roller coaster, ale słuchajcie, to jest najbardziej stromy roller coaster, jeśli go tak można nazwać na świecie. Ma 120 stopni przechylenia. Zaraz to zobaczycie, może nie z tego ujęcia będzie dobrze widać. Ciekaw jestem, czy się zatrzymuje, bo jak byłem... Nie zatrzymuje się, od razu zatrzymuje się. Tak, zatrzymuje się, rany boskie. Jest chwila oczekiwania. I później jest spuszczenie hamulca i ogień. 120 stopni. W Anglii byłem na podobnym parku. Nazywał się Oblivion, ale spadek miał 90 stopni. Tu jest 120. Yeah! Dobra, który tu jest? Gdzie tu jest Fujiyama? Fujiyama. 40 minut też oczekiwania, więc nie jest długo. Japonia jest niesamowita. Co pomyślę, to gdzieś za chwilę na mojej drodze odpowiedź się pojawia. Chciałem sprawdzić w internecie, jaka jest wysokość, długość, szerokość i prędkość tego rollercoastera Fujiyama i tutaj mamy odpowiedzi. 2 km długości. Słuchajcie, 79 metrów. To odpowiada 20, moim zdaniem, 7 metrom, 27 piętrom, przepraszam bardzo. 130 na godzinę prędkość i przeciążenia 3,5 G. Na tablicy widnieje podtytuł do rollercoastera Fujiyami: najbardziej intensywny rollercoaster, jakby to rzekł Jeremy Clarkson, in the world. 持ち込みは絶対におやめください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
我就是这样咬出来，还有坐下，到上面了。你越 Żeby wejść na każdą kolejkę, trzeba sprawdzić, czy ma się wykupiony bilet. Robi się to poprzez sprawdzenie twarzy. 皆さん元気ですかね、大丈夫ですか？元気、ありがとうございます。こちら非常にハードな金属探知機のチェックを行います。今の Briefing odbyliśmy, wszystko wiemy, jak należy siedzieć, jak nie należy siedzieć. Właśnie przed chwilą mi prawie mikrofon spadł komuś na głowę. Trzeba trzymać wszystko w swoich rękach i wjeżdżamy na największą atrakcję tutejszego parku, czyli Fujiyama. Znowu mamy pierwsze siedzenie. Wow! O Boże, włosy nie miały czasu, żeby mi zasłonić oczy, tak jak na Zokonie. Byłem na wielu rollercoasterach, ale tak długiej jazdy to nigdy nie doświadczyłem. Blisko chyba 3 minuty. Ile razy byliśmy na dół i do góry? Nie wiem, bo po 8 skończyłem liczyć. I to nie takie malutkie jakieś dropiki, spadki, tylko konkret, cały czas, góra, dół. Jedno muszę przyznać, że ten rollercoaster ma już swoje lata, bo otwarty został blisko 30 lat temu. I czuć to na zakrętach, więc szarpie dosyć mocno. Ale na przykład Hyperion w Energylandii na tym trzecim spadku dla mnie osobiście też jest taki szarpiący. Pamiętam, głowa mnie bolała i to kilka razy próbowałem, nie tylko, że raz się źle trzymałem, więc coś tam w konstrukcji jest nie halo, bo też czytałem na różnych forach zagranicznych o rollercoasterach. Fujiyama, najmocniejszy rollercoaster w Japonii. Jest! O. Teraz robię krótką przerwę na tą oto karuzelę. Wywołuje ona zawsze we mnie miłe wspomnienia, bo to była jedna z w podobnym stylu karuzela, na której kiedykolwiek w ogóle zasiadłem w wesołym miasteczku w Anglii. Nazywa się Vortex. To taka mała przerwa w tym wielkim skoku adrenaliny na dużych rollercoasterach, ale wierzcie mi, takie też potrafią zaskoczyć. Lecimy. Wjeżdżamy tu z dziewczynami na tandeminę. Let's go! O, ale mi się nogi aż trzęsą. Po poprzedniej karuzeli miałem chęć się napić, ale kompletnie zapomniałem. Słuchajcie, byłem na tym Vortexie, o którym wspominałem w Anglii, ale on był inny, bo siedzenia były do wewnątrz. Tutaj są na zewnątrz. Nie wiem, czy miałem najlepsze siedzenie, ale za każdym razem przy największej prędkości, a było ponad 100 na godzinę, fotel po prostu mój był albo u samej góry, albo na samym dole. Za każdym razem tak obracał. Petarda. Jeżeli takie mają być przerwy, to lepiej usiądę na chwilę i pomyślę, co dalej, bo jestem adrenaliną napompowany. Pierwsze miejsce w Japonii, gdzie cena znacząco się różni, jeśli chodzi o napoje. Półlitrowa cola 7 zł, normalnie 4,50. Chętnych nie ma za dużo, albo mi się tylko wydaje. Przeciążenia dochodzi nawet 4,4 G-Force'a i kąt nachylenia 121 stopni. Witamy w Takabisha. W Anglii miałem okazję spadać z 90 stopni, ale 121 jeszcze nie. Tutaj jest potwierdzenie rekordu Guinnessa, który został pobity w 2011 roku przez ten rollercoaster i jest to najbardziej nachylony rollercoaster na świecie. 121 stopni. Sprawdźmy go. Zastanawiam się w ogóle, po co ja robię to na stare lata, mi potrzebne takie skoki adrenaliny. Wow, słuchajcie, zobaczcie na moją fryzurę. Rozmierzwione włosy, będę miał chyba z 15 kołtunów, trzeba chyba dredy założyć. Ale to była najlepsza kolejka do tej pory. Ten spadek, zwłaszcza te 10 sekund, jak tam trzyma u góry i człowiek myśli sobie tak, już puszczaj, daj mi święty spokój, ja już chcę lecieć, a te 10 sekund się dłuży, jakby to było pół roku.
i te przeciążenia, bo to spadek spadkiem, ale cały ten roller coaster jest pełny spadków, obrotów do góry nogami, bokiem. Jest bardzo miły, widać, że pachnie nowością. Nie ma takich jakichś zacięć i skoków jak na Fujiyamie. Wow, ale zrobił mi robotę. Nie no, teraz to naprawdę muszę odpocząć. No i znowu muszę się napić jakiejś wody. Pewien Australijczyk, który siedział przede mną i rozmawialiśmy chwilę na temat tego poprzedniego roller coastera, to stwierdził, że najbardziej violent, czyli violent to będzie agresywny, jest ten. Tu. Zostawiłem go na sam koniec. Przeczuwałem, że może to być miazga systemu, więc na razie muszę sekundę odpocząć. Wow. Tutaj nawet w wesołym miasteczku nikt się nie spieszy, nikt nie ponagla. Widziałem tylko 3 chłopaków, którzy przeskakiwali kolejkę, no ale to młodzież, chcieli dołączyć do swojej grupy. Popatrzyli się strasznie na mnie i tak się zastanawiałem, czy to Japończycy, bo rodzice ich na pewno by nie byli dumni z nich, że jakiekolwiek zasady złamali, no, ale podniosłem brwi, uśmiechnąłem się i tyle naszej rozmowy było. I czeka ten potwór jeszcze na mnie. On nie jeździ tak często, więc chyba chętnych tak dużo na niego nie ma. Zaraz się przekonamy. Wczoraj na stacji autobusów pan podszedł do mnie, jak stałem w kolejce i wręczył mi bilety, które jeszcze były ważne, bo on odjeżdżał na 2 dni. I takim sposobem miałem free ride, ale przede wszystkim nie czekałem w dłużej kolejce. Jedzie ten diabeł? Masakrycznie to wygląda. To wygląda przerażająco. Boże, jedyny. Co jeszcze jest ciekawego, zaraz przy wejściu, przed kupieniem biletu, pani informuje, które karuzele są nieczynne. I czy się na to zgadzamy. Fantastyczna sprawa, bo nieraz miałem taką sytuację, że chociażby w Disneylandzie, że ten główny roller coaster po prostu nie był w użyciu. No i odeszliśmy z kwitnie. Tutaj jest inaczej. Padłem coś dzieje, rzeczywiście będzie burger. Wybieram tego bad boya. Spicy nie, bo będę spał w namiocie przez parę dni, więc nie ma co ryzykować. Jednak się skusiłem. Tak, muszę zażyć trochę kalorii. Zobaczcie, jaki bad boy. Fujiyama burger, ale jednak spicy. Zobaczymy, co będzie na biwaku. Tym się nie przejmuję. Muszę nabrać trochę kalorii, ponieważ ten ostatni roller coaster, który zmierzamy, Eiji Naika, ma podtytuł i tym się szczyci, że ma najwięcej rewolucji na świecie. Nie wiem, czy to chodzi o rewolucje żołądkowe, czy rewolucje mentalne, ale chyba jedno z drugim jest połączone. Więc jak wcisnę te kalorie w siebie, to będę miał moc. O, plastikowa rurka. To się szanuje. A, jeszcze wygięta. Zestaw. Burger taki podwójny. Spicy, frytki. Może nie ma ich za dużo. I napój. 33 zł. Przecież on jest szerszy niż moja głowa chyba. Zobaczcie. Chyba po kawałku. Będzie wszystko leciało. Pojadłem jak zbój, ale jeszcze nie jestem gotowy na tego bad boya. Lala! Musi się ułożyć, sprawdziłem pogodę. Ma być pochmurnie, z lekkimi przejaśnieniami do końca dnia. Tu już się kręcą. To była najgorsza karuzela, na jakiej w życiu byłem. Nigdy więcej już nie wsiadam na taką karuzelę. Masakra, co się z moją głową działo. Zamknąłem oczy w pewnym momencie. Wszystkie te rollercoastery to palicho w porównaniu do tego, z moim lękiem wysokości. Nie, już nigdy w życiu nie wsiądę na takiego swinga.
na taką huśtawkę. No, kupa w majtach. Rollercoaster przynajmniej jedzie do przodu, jest jakaś prędkość. A tutaj też była prędkość, były zawroty. Otwierałem czasem oczy, ale to spowalniało do góry, na dół, powoli, jeszcze raz. Mówię, Boże, niech to się skończy, bo ja już mam dość. Swoje trzeba zrobić. Lecimy na Edge'a na Ike. Raz kozie śmierć. Przed chwilą nadali na komunikat, że trzeba spiąć jakoś włosy, więc zrobiłem sobie w samuraja kosę. Jestem dosyć poważnie zmiażdżony, ale też dziewczyny przyjechają. Dobra faza tu jest w tej Japonii, tu nikomu nie przeszkadza, że się filmuje, nawet się wszyscy cieszą, są zadowoleni. You say it was violent. This is the last one for me, I think. Jeszcze trzeba busty ściągnąć w ogóle na ten roller coaster. To dodatkowe są wrażenia. O kurde. Rozwaliło mi wszystkie zwoje mózgowe, komórki macierzyste i chyba kości. Najlepszy roller coaster, jaki w życiu jechałem. Tego się nie da opowiedzieć, to trzeba spróbować. Na tych obkrętkach siedzenie się dostosowuje, że u góry jesteśmy tyłem, a wchodzimy jakby w lub przodem i ta prędkość jest jeszcze większa. Nie mogłem nawet wydusić słowa z siebie, dopiero gdzieś w połowie zacząłem trochę przeklinać po polsku. Był kolega z Izraela ze mną na obok siedzeniu i wspieraliśmy się, bo też mówi, że się trochę dyga. Aż mi się całe ręce roztrzęsły. Co za finale tego odcinka. Dzięki, że byliście ze mną. Już miałem kończyć ten dzisiejszy dzień, ale zobaczyłem, że jeszcze jest Dom Strachów i nie mogłem tego odpuścić. Byłem w wielu domach strachów, w różnych wesołych miasteczkach, w różnych miejscach, ale ten jest najlepszy. Czułem się, jakbym grał w japoński horror, a grałem w kilka, w szczególności w serię Silent Hill. Idziemy koło 40 minut przez różne pokoje, różnie umeblowane, z różnymi strachami, żywymi aktorami, strzelającymi drzwiami, dymem. Schodzimy do piwnicy, w której się gotują czaszki. Przechodzimy przez krematorium, w którym panuje zimny klimat. Przechodzimy też przez basen z kwasem, gdzie się rozkładają ciała i inne takie straszne, okrutne rzeczy. A ty poszedłbyś, czy poszłabyś do Domu Strachów dzisiaj? Uaaaa! Cool hat. Do zobaczenia w następnym. To był Michał Rusin Solo po planecie Japonia, Park Rozrywki Fujiku. Cześć.